Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak możemy zrobić jakiś slider ze zdjęciami. Mamy kilka zdjęć, chcemy naszemu użytkownikowi pokazać je wszystkie. Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Na początku przygotujemy sobie bazę danych, dodamy do naszej tabeli user kolumnę ze zdjęciami, więc dodamy sobie images i następnie wybierzemy, że to jest image i zaznaczamy, że to jest lista. Dodamy sobie jakiegoś przykładowego użytkownika, abyśmy mieli jakiegoś użytkownika, na którym będziemy działali, na przykład test@test.pl oraz dodamy troszeczkę zdjęć. Więc klikamy sobie upload i wgrywamy jakieś zdjęcie. Mam tutaj troszeczkę pod ręką, add, jeszcze jakieś drugie, trzecie i czwarte. Jest. OK. Tworzymy naszego użytkownika, zaznaczamy tutaj check, że wszystko nam odpowiada i uruchamiamy naszą aplikację jako ten użytkownik. A w międzyczasie ustawiamy sobie, że nasza strona główna będzie w container layout typu column, więc układamy sobie rzeczy od góry do dołu. Następnie instalujemy sobie plugin Wonderful Image Slider. Jest to darmowy plugin, który możemy właśnie wykorzystać do tego, żeby przedstawiać różne zdjęcia. Instaluję go sobie i wykorzystamy go na stronie. Tutaj mamy Wonderful Image Slider, ustawimy go sobie na środku, layout środek, możemy ustawić go 500 na 500 i tutaj pobawić się wyglądem. Będziemy wyświetlali Current User Images, nasze zdjęcia. Każde z tych zdjęć może mieć jakiś konkretny tekst, jakiś podpis, jakiś tytuł. Następnie możemy też ustawić, które pole będzie związane z URL-em oraz jakiś taki alt opis dla przeglądarek, dla osób, które po prostu to jest atrybut HTML-owy alt. Następnie możemy sobie tutaj pobawić się różnymi przestrzeniami, w którą stronę mają te zdjęcia przeskakiwać, jak ma wyświetlać się, czy są inne zdjęcia, tutaj jest właśnie to pagination zaznaczone do tego, czy mają być strzałki nawigacji, czy mają być kropeczki, czy w jakiś inny sposób mam na przykład przez pasek postępu pokazać, że na którym poziomie jesteśmy, na którym zdjęciu, więc zobaczmy sobie już teraz coś takiego. Odpalam naszą stronę, zobaczcie, przeskakujemy dalej i mamy kolejne zdjęcie. Troszeczkę za szeroki jest layout tego, ustawimy sobie 500, 500, OK, ustawimy sobie, żeby dokładnie to było 500 na 500, ten nasz element, więc odświeżamy sobie i mamy nasze zdjęcie. Tutaj jest pasek postępu na górze, który nam się właśnie zmienia. I mamy tutaj jeszcze więcej przeróżnych opcji, na przykład właśnie kolory. Mamy też opcję, żebyśmy kręcili się w kółko, więc jak tutaj dojdziemy do końca, to nam nie znika prawa strzałka, tylko idziemy z powrotem do pierwszego zdjęcia. Możemy też odpalić, żeby automatycznie działał nam autoplay, czyli będą nam się co na przykład 1000 milisekund zmieniały zdjęcia automatycznie bez naszej ingerencji, więc możemy sobie poczekać, zobaczcie, nic nie klikam, one nam przeskakują. Mamy tutaj jeszcze różne inne opcje, na przykład jak mamy wypełniać te zdjęcia, jakich kolorów chcemy użyć, czy na przykład chcemy zaokrąglić sobie rogi w naszych zdjęciach. Jest. Więc odświeżmy nową aplikację. Teraz mamy tutaj zaokrąglone lekko rogi. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Tym prostym sposobem możemy właśnie zrobić taki slider ze zdjęciami. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!